Cześć, z tej strony Marek. Witam Was jak co tydzień na naszym kanale Aranżacji Wnętrz. Jak wygłuszyć mieszkanie? Co zrobić, aby nie dochodziły z zewnątrz hałas, ale tak samo, abyśmy my nie emitowali jakichś dźwięków, nie hałasowali sąsiadom. Co zrobić? Będzie 10 takich przykładów. Powiem Wam wady i zalety takiego rozwiązania oraz jaki może być mniej więcej koszt. Bo kurde, niektóre naprawdę mogą sporo kosztować. Zanim zaczniemy, jak zwykle prośba, naciśnij subskrybuj, dzwoneczek, bo to jest bardzo ważne. Daj łapkę w górę i napisz, co chcesz, aby w przyszłym tygodniu pokazał. Tak samo jak zdecydowaliście o tym odcinku, zdecydujcie o na następnym. Czy najciekawsze produkty w sklepie IKEA w 2023 roku, czy ciekawe, przydatne produkty, gadżety do kuchni? Dajcie znać. Ok, zaczynamy. Zacznę od takiego dosyć oczywistego rozwiązania, a dokładnie postawienie przedścianki. Zazwyczaj stawiamy ją z płyty gipsowo-kartonowej i między ścianę a tą płytę dajemy wełnę mineralną. Pytanie, wełna mineralna czy styropian? Wełna mineralna, ona lepiej pochłania ten dźwięk. To jest fajne rozwiązanie, ponieważ emituje hałas, który my wydobywamy, ale tak samo od sąsiadów nas ogranicza. Druga rzecz, że możemy to zrobić również na suficie i to bardzo często robimy oczywiście. Plusy, dekoracyjnie fajnie, bo możemy na tym zrobić wszystko, co potrzebujemy. Czy będzie pomalować ścianę, tapetę położyć, dekoracje i tak dalej. Minusy, największy minus, bo nawet chyba nie kwota, największy minus dla mnie to, że pomniejszamy sobie to pomieszczenie, bo pomniejszymy je sobie mniej więcej o 7 cm, można 5 cm, ale trzeba przyjąć, że płyta ma 18 mm, tak, konstrukcja, wełna w środek, no to jeżeli damy 5 cm tej wełny, no to 7 cm mniej więcej pomniejszymy pomieszczenie, jeżeli z dwóch stron, bo jeżeli z jednej strony chcemy od sąsiada się odgrodzić, to palicho, ale jeżeli z dwóch stron, to już jest 14 cm mniejsze pomieszczenie. To jest minus. Dla niektórych może być też minus kwota, ponieważ wykonanie takiej ścianki wychodzi około 150-200 zł za metr kwadratowy. W zależności od regionu, od tego za ile kupicie materiał, ale mniej więcej tak to wygląda. Zapomniałem powiedzieć, zapraszam do siebie na konsultacje wnętrzarskie. Jeżeli chcesz porozmawiać na temat Twojego przyszłego M, jak je urządzić, śmiało. Idę do punktu drugiego. A w punkcie drugim będzie bardzo ciekawe rozwiązanie. Filce na ścianę już pokazuję. O, takie coś. Takie coś. Oczywiście mamy to w różnych kształtach, jak tutaj zaraz zobaczycie, w różnych kształtach, w różnych wzorach. Plus tego nie jest drogie. Bardzo łatwo się klei, bo producent daje to nawet taśmę samą przylepną, tak więc samemu można to położyć. Bardzo łatwo dociąć. Same plusy. Minus może być, że nie wszystkim to będzie się podobało. I zobaczcie, jak tu mało miejsca zajmuje. To jest naprawdę bardzo fajne, bardzo dobrze pochłania dźwięk. Wiele plusów widzę, pod warunkiem, że Ci się to podoba. Jest wiele kolorów, wiele kształtów, no ale musi się to podobać. Jest jeszcze coś takiego, od razu powiem w tym punkcie, jak panele 3D z Filca. Widzicie? Różne wzory. Ło, się pobrudziło. A takie ładne, amerykańskie było. Znaczy, no akurat polskie, bo z firmy Marbet z Bielska-Białej. No, ale takie ciekawe, ładne. No, można naprawdę bardzo fajnie zrobić przestrzeń pod warunkiem, że nam się to podoba. Koszt nie jest za wysoki. Wejdźcie, wyszukajcie sobie panele, bo to w zależności tak naprawdę od producenta. Ale uważam, że nie jest to wysoki koszt. Trzeci punkt to też można powiedzieć sufit podwieszany, ale napinany. Sufit napinany bardzo fajnie rezonuje nam dźwięk. Mam w domu i jestem zadowolony z tego. Bardzo fajnie pochłania nam dźwięk. Druga rzecz, że możemy też tam dać wełnę mineralną i dzięki temu dodatkowo będziemy mieli taką izolację. Nie zbiera kurzu. Minus gdzieś kwota 200 zł, ale plus, że jeżeli nie będziemy dawali tam wełny mineralnej albo cienką warstwę, to mniej nam zajmie niż sufit podwieszany z płyty gipsowo-kartonowej, bo taki sufit możemy już obniżyć o 3 cm, tylko 3 cm, a nie 7, tak jak wcześniej wspominałem. Myślę, że to jest fajny pomysł. Druga rzecz, że jest wiele kolorów, możemy podświetlić dany sufit, że będzie oświetlało nam całe pomieszczenie, tak więc myślę, że to jest bardzo fajny pomysł. Idę do punktu czwartego. To jest bardzo ciekawy pomysł. Naprawdę bardzo ciekawy, chociaż ma jedną dla mnie sporą wadę. Tapety akustyczne. O tyle fajnie, że
niektóre produkty, które tutaj mówię, mogą się ludziom nie podobać, nie być w ich stylu, w ich guście, no i nie pasować do wnętrza. Tapetę możemy kupić akustyczną tapetę do malowania, czyli możemy ją pomalować. Możemy już kupić takie tapety dekoracyjne. Tak więc to jest fajny plus, samemu możemy położyć, tak, przykleić. Bez większego problemu z pomocą może drugiej osoby, no ale jest to wykonalne i nie trzeba robić wielkiego remontu, jak na przykład przy płycie gipsowo-kartonowej. Jest to szybko do położenia, tak jak przy tych filcach. Minus cena. Jedna z najdroższych. No zobaczcie, wyszukujecie sobie tapety akustyczne, za rolkę potrafimy zapłacić ponad 1000 zł. Tak więc to już niestety nie jest tani szpas, ale opłacalny, bo często robimy to w instytucjach, w hotelach, no bo po prostu to bardzo fajnie pochłania dźwięk. Kolejny punkt, bardzo tani, tak, tani, ładny, dekoracyjny, ma jeden minus. Kurczę, no nie ma tak, żeby same plusy były. No chyba, no nie ma. Sufit napilany może. Dobra, o czym mówię? O materiałach. Możemy sobie udekorować dom dywanem, zasłonami, firanami i to poduchy, pledy, każdy materiał bardzo fajnie wpływa na to, że pochłania on dźwięk. Obrazy na ścianach. Jeżeli mam puste ściany całkowicie, to niestety to i akustycznie nie jest zbyt dobrze w danym pomieszczeniu, a wszystko, co jest na ścianach, właśnie takie zasłony, jeżeli sobie zasłonimy ten dywan na podłodze, poprawia tą akustykę. Plus nie jest to drogie, bo wiadomo, że dywan można kupić za 200 zł i 2200 zł, tak? Tak więc każdy znajdzie coś dla siebie. Minus, chyba z tych wszystkich 10 punktów, które tutaj mówię, to jest najmniej skuteczne rozwiązanie. No cóż, byśmy chyba musieli całe pomieszczenia obić tym dywanem, a nie o to przecież nam chodzi. No nie, alergik by się z tego powodu nie ucieszył po prostu. Tak więc najmniej skuteczne, ale mimo wszystko pomaga. Dobrze, pamiętaj, mam film A o Ikei powiedzieć, czy B o gadżetach do kuchni. Napisz w komentarzu. Kolejny punkt. Kolejny, już 7 punkt, to płyty i maty pod podłogę. Bardzo fajnie chłoną odgłosy chodzenia. Naprawdę jest to skuteczne. Oczywiście możemy kupić cięższe, grubsze, to wszystko wpływa na cenę i na jakość, ale nie jest to zbyt wysoka cena, bo za kilkadziesiąt złotych przy dobrej macie czy panelu kupimy za metr kwadratowy. No ktoś powie, kurde, metr kwadratowy sporo. No ale to nie jest 200 zł jak przy płycie GK czy suficie napinanym, tak? Tak więc myślę, że warto, jak mieszkamy na którymś piętrze, to warto to zrobić, żeby po prostu wygłuszyć to swoje mieszkanie i nie przeszkadzać sąsiadom. Minus tego wszystkiego, że trzeba pomyśleć już wcześniej, podczas remontu, przed remontem, że coś takiego będziemy chcieli zastosować. No bo nie będziemy zrywać tapety, nie? Jak w alternatywach klepki wyciągać i kłaść tomaty. No nie, trzeba o tym pomyśleć wcześniej, aby było fajnie. Kolejny bardzo ciekawy pomysł, może się podobać, jest bardzo ciekawy, dyfuzor Schroedera. Jest to naprawdę cwanie pomyślane. Może być taki klasyczny jednowymiarowy lub dwuwymiarowy. Plusy, naprawdę duża skuteczność. Może to się podobać, czyli może być to naprawdę ciekawa dekoracja. Minus, cena. Przede wszystkim cena, bo taki jeden panel 60 na 60 cm może kosztować mniej więcej 500 zł. Ale jest to takie naprawdę specjalistyczne urządzenie, które rozprasza falę akustyczną. Zmniejsza pogłos i hałas, ponieważ działanie dyfuzora oparte jest na wyliczeniach matematycznych polegających na odpowiednim sumowaniu fal odbitych od takich sztywnych powierzchni. Poza tym możemy to dowolnie sobie kształtować, no i dopasowywać do swojego wnętrza. Można coś takiego, właśnie ten dwuwymiarowy dyfuzor, zrobić z korka samodzielnie, ale kurde, zabawy przy tym na pewno będziecie mieli. Efekt gwarantowany. No i kolejny plus, nie potrzeba tablicy korkowej na przypinanie żółtych karteczek. Kolejny punkt to również dyfuzor binarny. To rozwiązanie nada się znowu idealnie do takich nowoczesnych wnętrz. Według mnie to troszeczkę ciekawiej wygląda niż dyfuzor Schroedera.
Tak naprawdę jest to taka zwyczajna drewniana płyta dziurkowa, w której są otwory na zasadzie właśnie takiego kodu binarnego. Doskonale to, tak jak wspomniałem, nadaje się do takich nowoczesnych wnętrz. No i jest to wysoce skuteczne. Takie płyty zbudowane są z dwóch podstawowych elementów. Płyty z otworami i rdzenia tłumiącego w postaci takiej izolacji HDS. Panel ten jest wykonany z elastycznej, zwykłej płyty z tworzywa sztucznego. Co ważne, taki panel sami możemy bez problemu sobie zamontować. Minus to koszt, bo 60 na 120 cm takiej płyty to koszt około 250 zł, ale jak poszukacie na przykład na Allegro, to znajdziecie zamienniki tego w takiej rozsądniejszej cenie. I ostatni punkt, który jest niezmiernie ważny, to szczelne okna, dźwiękoszczelne szczelne okna i drzwi. Tak, no tutaj chyba za dużo nie trzeba się wypowiadać. Przydadzą się, jeżeli mamy już okna i macie dom na przykład, to możecie sobie też okienice zainstalować i to też jest bardzo fajny pomysł, bo też ten hałas z zewnątrz to mocno ogranicza. No minus tego, że po pierwsze koszt, no bo okno jedno to będzie około 1300 zł, po drugie remont, po trzecie no nie zrobimy tego od tak, bo mamy teraz fanaberię i robimy, tak, tylko trzeba to przemyśleć z jakimś generalnym remontem. 10 punktów, myślę, że bardzo ważnych dla osób, które no, cierpią na ten hałas, szczególnie ze strony sąsiadów lub z ulicy. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Najważniejsze jest to, że jeżeli chcemy wygłuszyć albo akustycznie poprawić sobie akustykę w swoim pomieszczeniu, chcemy poprawić, no to musimy zastosować jakiś materiał na ściany, między ściankę, na posadzkę, tak? Bo on będzie pochłaniał lub właśnie te dyfuzory, które będą rozbijały ten dźwięk. Nie wspominam o takich elementach jak jakieś pianki, które są, tak? No kiedyś opakowania po jajkach się stosowało w studiach i tak dalej, no bo to właśnie rozwija dźwięk. Nie wspominam o tym, bo to wygląda jak idź stąd, tak więc no, w domu tego sobie nie zastosujemy, ale jeżeli macie jakieś studio nagrań, mnie by się przydało, jak nieraz mówicie, to jest to całkiem inna sprawa. Napisz jeszcze raz proszę, co w przyszłym tygodniu pokazać, czy o fajnych produktach z tego roku z IKEA, czy o przydatnych gadżetach do kuchni, na przykład jak zawieszać później pokrywki i tak dalej, i tak dalej. Naciśnij dzwoneczek, subskrypcja, napisz komentarz, żeby nakarmić ten algorytm YouTube'a. Zapraszam do siebie na konsultacje wnętrzarskie, jeżeli masz jakieś wątpliwości, nie wiesz jak urządzić swoje mieszkanie, swój dom, podpowiem co do funkcji, co do estetyki. Zapraszam. A na ten moment bardzo Wam dziękuję, do zobaczenia i cześć. Jeśli jesteś w trakcie remontu, potrzebujesz skonsultować projekt, swoje pomysły, to zapraszam na konsultacje wnętrzarskie, gdzie podpowiem, jak urządzić Twoje M. Link w opisie i komentarzu.